Okay, we come to the second part of the tape of the demo patient in Warsaw with orthokursie. Do drugiej części filmu jesteśmy po PE u Tomka, szefa ortokursu. He will pay me an extra dinner for that. Okay, now with the inspection we saw an atrophy of the fossa infraspinatus. Przy inspekcji zobaczyliśmy tutaj atrofię w dole podgrzebieniowym. But for me, I interpret this as an inactivity atrophia because there was only little less loss of strength. Peter określiłby to jako atrofię z nieaktywności, ponieważ utrata siły była bardzo znikoma. But when we looked at the active movements, Ale jeśli przyjrzymy się ruchom aktywnym, flexion, please. His flexion is markedly limited on the right. Po prawej stronie zgięcie jest mocno ograniczone. And if you look at the folds, you can see there are no folds in the right deltoid area on the right. I patrząc na fałdy, tutaj nie mamy żadnego zagłębienia w nadmięśnie nadgrzebieniowym. Now also, his lateral rotation on the left was 70 degrees. Po lewej stronie rotacja zewnętrzna wynosiła On the 70 right is 20. stopni, po prawej zaś 20. His horizontal flexion on the left was 40. Zgięcie horyzontalne po lewej stronie miało 40 On the right, stopni. it's like -5, -10 degrees. Po prawej stronie natomiast -5, nawet -10 stopni. Hand behind back on the good side, he reaches to there. Za plecy, po dobrej stronie widzimy And on the symptomatic side, only to about S3 with a po the tip of the stronie thumb. symptomatycznej prawej kciuk wchodzi na wysokość około S2, S3. So now we have to ask ourselves, do the active movements, do they fit with the CO asterisks? Musimy zadać sobie teraz pytanie, czy te ruchy aktywne pasują nam do gwiazdek uzyskanych z CO. And they're completely congruent. I są w 100% zgodne. So then we looked at passive physiological. Potem przyglądamy się biernym ruchom fizjologicznym. And if I'm in 90 degrees of abduction, I try to do medial rotation. Jeżeli jesteśmy w 90 stopniach odwiedzenia i staramy się zrobić rotację wewnętrzną, It is 0. mamy 0 stopni rotacji wewnętrznej. If I try to do horizontal flexion, Kiedy chcemy zrobić zgięcie horyzontalne, again I'm at -20 degrees. znowu jesteśmy tutaj na zakresie około -20 stopni nawet. Now if you look at this flexion, Patrząc na zdjęcie, and you again see passive flexion is 145 maybe. widzimy, że tutaj może zgięcia biernego jest około 145 stopni. So now I have to ask myself, do the passive physiological movements fit with the active movements? Musimy się zastanowić, czy te bierne ruchy fizjologiczne pasują nam do ruchów aktywnych. And again, it's a perfect fit. I znowu pasują do siebie idealnie. So now I do the specific test for posterior tightness. Więc teraz robimy specyficzne testy na sztywność tylną. I place my middle finger on the coracoid, Palec środkowy leży na wyrostku kruczy, my index finger on the humerus, palec wskazujący na górę kości ramiennej. and when I perform medial rotation in 45 degrees of abduction, I kiedy wykonujemy rotację wewnętrzną w 45 stopniach odwiedzenia, I see a marked anterior motion of the humeral head. widzimy wyraźny ruch do przodu głowy kości ramiennej. Again, confirming that he has a posterior tightness or a GERD. Co znowu potwierdza nam, że Tomek ma sztywność tylną lub uszkodzenie typu GIRD. And then last but not least, we look at the accessory movements. I na końcu patrzymy na ruchy gry stawowej. Now, PA is a little bit limited, but not so bad. PA jest trochę ograniczona, ale nie aż tak But bardzo. AP is really stiff, Ale AP jest bardzo sztywna. and caudal is also stiff. I technika wzdłużna doogonowa też But jest AP sztywna. is by far the stiffest. Ale najsztywniejszy kierunek to jest kierunek AP. So now again I have to ask myself, do the accessory movements fit with the passive physiological movements? No, musimy się zastanowić, czy ruchy gry stawowe pasują do ruchów biernych fizjologicznych. And again, it's a perfect fit. I znów pasują idealnie. So then to prove my hypothesis, I have to mobilize the posterior structures. Więc żeby teraz udowodnić tę hipotezę, trzeba było zmobilizować struktury tylne And reassess whether there's any change. i zrobić powtórne badanie, oceniając, czy wyszła jakaś zmiana. Okay.